Basia. Tym razem witam Was z Lizbony. Z Lizbony witam się z Wami z placu Comercion. To chyba najbardziej charakterystyczny plac Lizbony. Z żółtymi budynkami, łukiem triumfalnym i stojącym pośrodku pomnikiem króla Józefa I. Dawniej na tym placu znajdował się pałac i stąd inna nazwa – Plac Pałacowy. Jednak po trzęsieniu ziemi plac został całkowicie przebudowany. Stamtąd przechodzimy na stację Caixa do Sodré, skąd ruszamy tramwajem numer 15 w kierunku oddalonej na zachód od centrum dzielnicy Belém. W Belém jest mnóstwo miejsc do zobaczenia, ale chyba najwięcej osób przyciąga klasztor Hieronimitów. W tym dniu kolejka wydawała się dość spora, a przynajmniej spora w porównaniu do ilości osób odwiedzających to miejsce przy moim poprzednim pobycie w Portugalii, ponad 10 lat temu. Z tego powodu zdecydowałyśmy się wybrać w trochę inne miejsca. Bez obawy do klasztoru Hieronimitów wrócimy jeszcze później. Do klasztoru Hieronimitów mamy bardzo dużą kolejkę, ale my wybierzemy się do Muzeum Morskiego, które jest chyba równie ciekawe. W Muzeum Morskim mamy możliwość podziwiać modele portugalskich statków, stare mapy, globusy oraz instrumenty nawigacyjne. Zobaczymy tu m.in. model statku, w którym Vasco da Gama odkrył drogę do Indii. Muzeum mocno nawiązuje do epoki odkryć geograficznych i potęgi Portugalii. Już wchodząc do muzeów, stajemy przed rzeźbą Henryka Żeglarza na tle mapy. Henryk Żeglarz był synem króla Portugalii Jana I. Mimo swojego przydomku sam nie wypłynął poza Portugalię wiele razy. Natomiast jego działania przyczyniły się do zdobycia nowego terytorium oraz bogactwa dla kraju. Niestety również zapoczątkowały one kolonizację, a później transatlantycki handel niewolnikami. Południe tuż przed naszym wyjazdem jeszcze zdążyłyśmy odwiedzić klasztor. Nie jest przypadkiem, iż Muzeum Morskie znajduje się w tym samym budynku co klasztor Hieronimitów. Jest on również bardzo silnie związany z okresem portugalskich odkryć geograficznych. Jego budowa rozpoczęła się na początku XVI wieku za panowania króla Manuela I. Budowa klasztoru była sfinansowana z podatku nałożonego na przyprawy, złoto i inne drogocenne produkty przywożone na portugalskich statkach z Afryki Wschodu, a także z Brazylii. Klasztor jest zbudowany w stylu manuelińskim, czyli w wersji późnego gotyku charakterystycznego dla Portugalii. Na ten styl miały wpływ podróże morskie i odkrycia geograficzne. Pojawiają się tu często elementy morskie, takie jak muszle czy wodorosty, żeglarskie liny. Często również dostrzeżemy krzyż Orderu Chrystusa, zakonu rycerskiego, który finansował pierwsze wyprawy odkrywcze w Portugalii. Król portugalski wybrał Hieronimitów do opieki nad klasztorem i duchowego wspierania marynarzy i odkrywców nowych ziem, którzy mieli zapewnić Portugalii kolejne bogactwa. Z Belém pochodzą słynne ciasteczka pastéis de nata, tutaj oryginalne nazywane pastéis de Belém. Podobno pastéis de Belém powstały w klasztorze Hieronimitów w XVIII wieku. Duże ilości białek były używane tutaj przez mnichów i mniszki do krochmalenia habitów. Żółtka natomiast były używane właśnie do pieczenia tych malutkich tart. Po zamknięciu klasztoru w XIX wieku przepis został sprzedany właścicielom rafinerii cukru, którzy otworzyli Fábrica de Pastéis de Belém. I właśnie takie opakowanie tych 6
kupiłyśmy sobie. Z tymi słodkimi ciasteczkami idziemy w stronę brzegu rzeki Tak i siadamy tuż przy pomniku odkrywców. I właśnie tutaj sobie nad rzeką Tak, przy pomniku odkrywców, spróbujemy kosztejsz debelem. Ciepłe jeszcze są. Bardzo chrupiące. Przecież ta mewa, która tutaj stoi, to się będzie chciała przyłączyć. Muszę iść szybko. Smakują jak taki, trochę jak ciepły budyń. Trochę jak angielski custard. Oczywiście bardzo dobre. Pomnik odkrywców stoi tuż nad brzegami rzeki Tak i przypomina o dawnej portugalskiej potędze. To stąd przecież odpływały dawniej portugalskie statki. Sam pomnik jest jednak dość nowy. Został tu wzniesiony w roku 1960 na miejscu poprzedniej prowizorycznej konstrukcji. Minut spacerkiem, 15 od pomniku odkrywców i znajdujemy się przy Torre de Belém. Torre de Belém, czyli wieża Belém, jest zbudowana w stylu manuelińskim, tak samo jak klasztor hieronimów. Wieża pełniła wcześniej rolę obronną, ale też nawigacyjną, ułatwiając żeglarzom wpłynięcie do lizbońskiego portu. Wieżę można również zwiedzać w środku. Jednak my znalazłyśmy się koło niej, gdy już była zamknięta. W dzielnicy Belém znajduje się również interaktywne Muzeum Trzęsienia Ziemi. I tam teraz się dzisiaj wybierzemy. Do muzeum wchodzimy na określoną godzinę. Przemieszczamy się tu z sali do sali, zapoznając się z historią Lizbony oraz trzęsienia ziemi. 1 listopada 1755 roku doszło do potężnego trzęsienia ziemi. Tego dnia mieszkańcy miasta świętowali Dzień Zmarłych. Licznie palące się świece wywołały ogromny pożar. Wiele osób uciekło w kierunku rzeki. Jednak woda na rzece zaczęła się gwałtownie cofać. A po chwili nadeszło ogromne tsunami. Efekty kataklizmu były straszne. Nawet 30-40 tysięcy osób zginęło. Ponad 80% budynków zostało zniszczone. Pod koniec dnia wracamy do centrum Lizbony tramwajem numer 15. I to już będzie tyle na dzisiaj. Kolejny odcinek, również z Lizbony, pojawi się na kanale wkrótce. Do zobaczenia!